Szanowni Państwo, oto przecudne klify północnego wybrzeża Madery. Zarówno te klify, jak i mnóstwo innych pięknych miejsc stąd zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Odcinku, którego partnerami są Visit Madeira oraz serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przybyć zarówno tutaj, jak i w wiele innych pięknych miejsc na świecie. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jest ranek, a więc grzecznie mówię wszystkim dzień dobry. Jest ranek w Funchal. Tutaj mamy ocean, tutaj mamy nasze lokum, to jest nasza baza do pobytu na Maderze, a Maderę mamy tam, ona się piętrowo wznosi w górę. I dzisiaj czeka nas wyprawa w interior. Zaraz wsiadamy w auto i jedziemy w głąb tej cudownej wyspy. No to do zobaczenia niebawem. Dwadzieścia minut jazdy i jesteśmy w sercu wyspy. Cóż za niezwykły widok i jakie ogromne zmiany w krajobrazie i w pogodzie. Spójrzcie, tam Atlantyk i niebo zachmurzone. Kiedy mówiłem do Was z Funchal, były tam na niebie znaczy same chmury, a tutaj pełne słońce. Funchal jest za ową górą, a tą doliną biegnie dzisiaj niezwykle wygodna droga, momentami autostradowa, mnóstwo tuneli. I dzisiaj właśnie z Funchal na północny kraniec wyspy jedzie się 40 minut, ale wjechaliśmy w dawną drogę, górską drogę, wijącą się niezwykle. Trzeba pokonać te szczyty niebagatelne. Najwyższa góra na Maderze, najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 1890 metrów. No więc ową starą drogą jedzie się z Funchal na północ 4,5 albo i 5 godzin. No ale wjechaliśmy, byście mogli to zobaczyć. No to, czyli jądro wyspy, jego istotę. Bardzo charakterystyczne tarasowe uprawy, zasilane wodą, która z gór spływa. Tam widać taką ostatnią jakby ścieżkę. To nie jest ścieżka, to jest lewada, czyli system nawadniający. Woda spływa z gór i jest rozprowadzana jako woda do picia i jako woda zasilająca owe właśnie uprawy. Ponieważ jesteśmy na jednym wielkim, dawnym wulkanie, który wznosi się tak wysoko i jesteśmy niemal na środku oceanu, no więc owo wzniesienie przyciąga chmury. Zatem może być tu czasami tak właśnie, w zależności od wiatru, że tam zachmurzenie, jedziemy w środek wyspy i pełne słońce, a może też być odwrotnie. Tam pełne słońce, smażymy się nad brzegami oceanu, a tutaj można tonąć w chmurach. Ale najwyraźniej zarówno ja, jak i wy mamy szczęście. Mamy szczęście, bo po prostu na nie zasłużyliśmy. Madeira. Nasz kierowca, ale przede wszystkim przewodnik Iwan. Iwan, this is the best car to make that trip? I'm suspicious. I love Land Rovers. Of course, it's the best one. Of course. Old and good. Yes, yes. It's a Land Rover 110 from '95. But it's a nice project that we had in this company because we bought it and we dismounted and fixed it like our way. So it's our little princess. Okay? A little princess. Yes, I have to take care of our little princess. Very good for a princess. Like to treat her like a lady. Where are we going right now with the princess? Now we're going to go toward the princess is going to take us. Yes. All the way to our picnic spot, our lunch spot. But first we're going to stop in São Vicente, a nice little village. Okay, okay. And show you around. Okay. And then we're going to go
pass by the coastline, okay? And then we're going to start going all the way up to the mountains, to the Fano forest, where we're going to stop. We are in a high position, clouds. Yes. We're getting more or less near the 1,000 meters high. More or less, okay? We don't need an airplane to go all the way up to the sky. Być może zaraz będziemy w chmurach. Będziemy na prawie 1000 metrów. And you don't have water now in Portuguese because of the Levada, so now everybody's worried. It was last year, the huge No, fire. we had it like last month. Last month, Yes. aha. So the This, Levada's this here. is your North Sea. Yes, now we're towards North Sea. Okay, let me look at that. Yes, and down there is São Vicente, Okay, starting okay. the village. Moi drodzy, no okazuje się, że oni tutaj też mają swoje Morze Północne. Oczywiście to jest w dalszym ciągu Ocean Atlantycki, tylko właśnie od północnej strony. Zatem pokonaliśmy przewyższenie i zjeżdżamy w dół. Ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Podejdźmy do skraju drogi. Pan motocyklista, mam nadzieję, nas nie zagłuszy. No bo tutaj widać lawadę, czyli coś, o czym mówiłem i co widzieliście w oddali. Zobaczcie. To jest właśnie jeden z tych systemów kilkaset lat temu zrobionych. To jest wszystko wyłożone kamieniem i właśnie takimi systemami woda spływa z gór. A jak wiadomo, woda to życie, a jak wiadomo, samochód to możliwość przemieszczania się. Załoga do wozu. Rzecz jasna, większość mieszkańców wyspy skupia się w jej stolicy, ale nie znaczy to również, że poza stolicą nie ma życia. No jest. No i zatrzymaliśmy się w typowej miejscowej wiosce. São Vicente, czyli Święty Wincent. No, przepiękna rzecz, no przede wszystkim niezwykle położona. Tam ta dolina schodzi do oceanu, ale jesteśmy pomiędzy dwoma łańcuchami górskimi, no i jesteśmy w samym centrum. Co jest w centrum? No, jesteśmy w Portugalii, więc w centrum jest kościół, a zaraz za nim bar. Wielką miejscową namiętnością jest poncza, czyli poncz, czyli mieszanina soku z owoców. Klasyczna wersja każe używać soku z pomarańczy, który jest mieszany z miejscowym białym rumem oraz dosładzany najczęściej melasą z trzciny cukrowej. Ale są też inne wersje poncza, no i ten jest z marakują, marakuża. Owoc pasyjny, uwielbiam, gdyż jest to owoc kwaśny. Zatem wziąłem sobie jeszcze dodatkowo świeżo wyciskany sok z marakui. Na poncza, zwłaszcza w niedzielę, po kościele schodzą się tłumy. No wcześniej mijaliśmy kilka miejsc, które były dosłownie pełne. Tutaj aż tak wielu ludzi nie ma, ale trochę jest. Nie widzicie tego, ale wierzajcie mi. No tak. Słodkie, mocne i dobre, ale to marakujowy soczek. To jest dopiero poezja. Środek wyspy jest zielony, zresztą nazywa się ją Wiecznym Ogrodem, ale im bliżej oceanu, tym krajobraz staje się surowszy. No bo co mamy tutaj, poza oczywiście majestatem tego akwenu? No mamy mnóstwo tego, z czego wyspa jest zbudowana i w dodatku mamy to w formie nieporośniętej, czyli co? No bazalt. W niektórych miejscach czarny piasek, w niektórych miejscach czarne kamienie, które przez wieki w piasek się zamieniły, no i klify również bazaltowe. No i tylko troszeczkę tej zieloności, tutaj troszeczkę taka miejscowa wersja chrobotka, ale to sprawia, że ten pejzaż w miejscach nadoceanicznych na Maderze staje się niemal monochromatyczny, no i niezwykle elegancki, no bo mamy przeróżne formy skalne, również takie stworzone przez naturę.
a wszystko czarne i tylko momentami zielone i sine od oceanu przy tym świetle. I tutaj też na horyzoncie widać doskonale to, o czym mówiłem już wcześniej, że wyspa, czyli wulkan wygasły, przyciąga chmury, ale tam wszędzie dookoła już błękit. Gdybyśmy wsiedli w jakąś szybką jednostkę i popłynęli tam, to pewnie po godzinie mielibyśmy całkowicie bezchmurne, błękitne niebo. Ale mamy to, co mamy i to, co mamy, jest jedyne w swoim rodzaju. Zatrzymaliśmy się tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, by przyjrzeć się tym wspaniałym klifom i posłuchać majestatycznej mowy oceanu. Oceanu, który czasami nawet nie tyle mówi, co krzyczy. Ale po drugie, by przyjrzeć się tutejszej sytuacji drogowej. No, to jest tunel nowy i nowa droga. To jest to, co tutaj powstało po wstąpieniu Portugalii do Unii Europejskiej. Unia w 45% dołożyła się do tych dróg i jak mówiłem, dzisiaj podróż z zachodu na północ 140 minut, kiedyś ładnych parę godzin. No i przy okazji możemy zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, gdyż to jest stara droga. Stoją jeszcze znaki, chociaż droga zamknięta, ograniczenie do 40, no i ruch tylko w jedną stronę. No i widać, co się tu działo, kiedy nikt tego nie usuwał. No jest pełno głazów, które z góry spadały, no więc to było bardzo niebezpieczne. Na tyle niebezpieczne, że dzisiaj nie tylko się tędy nie jeździ, ale nawet nie jest polecany spacer ową starą drogą. No tak było kiedyś, bo musiało być, a tak jest teraz, bo być tak może. Wspinaliśmy się autem dość wymagającą drogą, ale chyba przyznacie, że ten widok wart był takowej wspinaczki. No bo mamy klify północnego wybrzeża Madery, których szczyty już obejmują obłoki. To wszystko jest w chmurach zatopione. A tam w oddali druga z zamieszkałych wysp całego archipelagu, czyli Porto Santo. No i spójrzcie, linia chmur kończy się tutaj. Porto Santo jest bardziej płaskie, więc ono tych chmur nie łapie. Tam prawdopodobnie świeci słońce. To tylko 2,5 godziny promem. No ale nie o słońce nam tu dzisiaj chodzi. Choć i słońca dzisiaj przecież mieliśmy trochę. Chodzi o to wszystko. Chodzi o to w komplecie po prostu. So fire first. Fire first. You are like Zarku. Yes. You start from fire. Tell me, this is a public place? This is Yes, a picnic it is. area? Yes. So it belongs to everybody? Yes. So the government here in the Final Forest, they did several points of picnic like these. We have a lot among the forest. Because people, it's a tradition here in Madeira, people in the weekend, they go out to do a nice picnic. Of course. And we have to provide nice places for them. that place is really fantastic. And let me now explain where exactly we are and for what we will go just a few meters deeper into the forest, okay? Go So explore. anyway, we have to wait for a fire. Yes. I'm going So to prepare the fire so we can start having a nice cook. So we've got a couple of minutes. Yes, Not the of seven, course. not the 7 years. Like No, with no, that. no, less. We will be back. Yes, Any second, explore. any minute. Bye. Bye. Wspomniany wcześniej Zarku, czyli portugalski żeglarz i żołnierz, który jako pierwszy przybył na Maderę, rzeczywiście podpalił las w okolicach dzisiejszego Funchal, ale to nie był ten las, bowiem to jest las niezwykły. To jest las laurowy, zwany też inaczej po polsku lasem wawrzynolistnym. To jest kategoria lasów pierwotnych, które występują już tylko w niektórych miejscach na świecie. Kiedyś było ich znacznie więcej. No więc tutaj Azory, niektóre miejsca w Maroku.
las pierwotny, las wpisany na listę UNESCO, las będący skarbem. Taki las nie mógł być na dole, bowiem owe wawrzynolistne lasy rosną najczęściej na bardzo konkretnej wysokości, mianowicie 1100 metrów i mniej więcej na tej wysokości jesteśmy. Jest zdecydowanie chłodniej. W dodatku jesteśmy we mgle. Rano pewnie. Ta mgła była tutaj jak z filmów Hitchcocka, jak z horrorów. Teraz trochę się rozeszła, ale cały czas wilgotność powietrza jest niezwykła. No i te wspaniałe formy drzew, no i ta wilgotność powietrza, która sprawia, że to wszystko jest obrośnięte mchem. Jak się dotknie dłonią tego, to dłoń jest wilgotna. Niezwykły kontakt człowieka z pierwotną przyrodą. No i ważne jest, by tej przyrody nie zepsuć. Więc ten fragment udostępniony ludziom na miejsce piknikowe trzeba po sobie sprzątać. Ale to cudowne, że możemy jeszcze doświadczać kontaktu bliskiego z czymś takim. No i zobaczcie, tutaj nie sprawdza się powiedzenie, że mech rośnie tylko od północnej strony. On rośnie tutaj ze stron wszystkich. Las jest pierwotny, więc sytuacja kulinarna jest również pierwotna, więc zrobimy danie pierwotne, niezwykle proste i bardzo symboliczne dla tego miejsca. Rodzaj miejscowych szaszłyków, które nazywają się eszpetada. Eszpetada, co jest podstawowym składem tego, w zasadzie jedynym, mianowicie wołowina pokrojona w kostkę. Czasami w wersjach gastronomicznych to jest polędwica, ale jak mamy bardzo ładny kawałek innego wołu, na przykład ram steaka, tak jak tutaj, to również jest dobre. Iwan, in many restaurants they use just steel eszpada, which is not good, I think. The difference is when you use the steel ones, you have to put the bay leaves and salt. Because the question is, the secret is in the taste. Yeah. If you've got that piece of wood, laurel wood, that's a full meat will has a full of that taste from the wood. Because you peel it off with a knife. Yes. If you do this, and if you smell it. Yeah, very intensive laurel smell. So the meat will start absorbing this with the salt. Okay, and the restaurants. Yeah. They don't have this. Imagine all the restaurants having this. We have to control it, right? Of course. We cut this. Yeah. We have to know how to cut them on the trees. Of course. Okay, because we won't cut like the baby ones. It's like a big one. Yeah. And then we cut it and use it like that. Dlatego dobra rada, jak będziecie to robić w Polsce, weźcie normalne szaszłykowe szpadki, drewniane albo też metalowe, ale pomiędzy kawałki mięsa wkładajcie po prostu liście laurowe. Najlepiej świeże, można już je kupić. Okay, so how to prepare it just step by step? You want to? Yes, of course. Okay. Like that. Zack, zack, zack. You start first you come here to do the measurements. Okay, right? So you put the point in there. Okay, the meat will go more or less over here. From that that's it. To that. You start putting Okie doke, okie doke, okie doke, okie doke. Nope. Like that? Yes, but always first this part. Okay. You got rub it like this. Okay. That's it. Yes. Tak, bardzo mądrze. Gdybym to nadział tak, to by zwisało i by się przypaliło. Till that point. So, till that point. Grab it like this. See? Put it like this. Start squeezing it, and here you go. Okie doke. More or less, you come here. That's it. Okie doke. And then we start. Putting the meat on. It's always important to be like this, because if you put it the other side, it starts rolling. It starts rolling. And if we are talking about the spices, only salt. Traditionally,
Sometimes when you want to put too much things, Of you course, ruin if it. you have good product. That's it. Nice meat, nice laurel stick, just a little bit of salt. Sól i ten laurowy smak. Więc albo taki kijek, o który w Polsce trudno, albo po prostu pomiędzy tymi kawałkami mięsa świeży laurowy listek na przemian. Iwan sieka natkę pietruszki i będzie też siekał czosnek po to, żeby wymieszać to wszystko z masłem. A chodzi o to, żeby ową miksturą nadziać to, mianowicie bolu dukaku, czyli miejscowy, wspaniały chleb, który je się właśnie z eszpetada. To się tak przecina, w środku smaruje masłem czosnkowo-pietruszkowym i jeszcze podgrzewa na ruszcie. One very important question. Bolu is from Madeira or from Porto Santo? I heard that it's not that far away, but different bolu. Yes. Bolo do coco traditionally Yeah. is from Porto Santo. Okay. Aha. The traditional recipe is Porto Santo. Madeira, they have their recipe. They put sweet potato. Aha. So the story of bolo do coco, it's simple. Yeah. So many years ago, people from Porto Santo, they didn't have an oven Yeah. to make bread. You need oven, right, to make bread. Yeah. So they had an idea. They decided to put on top of the charcoal, the barbecue, a piece of a basaltic rock. Okay. They put it on top, and then when a simple dough, it's yeast, flour, salt, and water. We had a simple dough, okay? And that dough, we start like a pizza, doing a little bit like this with your fingers. Went on top of it, right? That's why you see this like sometimes look like it's burned, Yeah. because you do it like this, and then you roll it over, and you had a nice bolo do coco, okay? So Madeiran version of bolu They put is, sweet potato. It's just Madeiran invention. True bolu from Porto Santo is without sweet potatoes. Yes, they're both okay, good. Okay, okay. But they're different, okay? Here they traditionally they put sweet potato. In Porto Santo, no sweet potato. Widzicie, Okay? jaki świat jest piękny. Można tylko na tych dwóch wyspach doktoryzować się z rodzajów bolu dukaku. Okay, Let's go. let's continue. So I have the salsa already, okay? Right? Now I'm gonna chop a little bit of a garlic. Oczywiście żywy ogień nie jest dobry do gotowania. Tam już mamy palące się, żarzące się węgle drzewne. This is the classical churrasco. Yes, the classic churrasco, like the Brazilian. Of course. What we have to do now? Just to bake it. Yeah. Now we have the meat already, right? Yeah. I already did the butter. Yeah. Okay. Nice garlic butter. Now I'm going to do the salad. Then we're going to cut the bolo do coco. Okay. What can I do? Maybe I can put the salt on the meat, or on the last moment I have to do it. Yes, it's the last moment. We can, if you help me, please. Yes. You can. Let's do it like this. Yes. You can chop the salad. Okay. Of course. And I start will. putting in here. Okay. They're already washed. It's just Yes, it's washed. Oczywiście umyta, ale nadmiar wody rozcieńcza sos. I'm gonna cut the tomatoes. Wykończenie sałaty, oliwa, ocet i sól. Olive oil is from continental Portugal. Yes, from Portugal. Yes, it is. There is no olive trees here. Maybe No. as a decoration in Funchal somewhere. Yeah. Sometimes you see them as decoration, but we don't do olive oil. Okie doke. Ha! Aceto balsamico di It's to give a little bit of a nice taste. Włosi Okay. nawet tutaj się wcisnęli, no ale to jest dobry produkt, nie ma co narzekać. And sea salt, of course. Yes, of course. That's nice. it. That's it. Yes, a little bit here, like this. Nice, beautiful salad. Okay. Let's start to grill. Yes. Mięso solimy na samym końcu, ponieważ sól wyciąga wodę i gdybyśmy to mięso posolili dużo wcześniej, to po prostu mięso byłoby suche. Trzeba posolić ze wszystkich stron i wciągać tutaj tę sól, znaczy wciągać, wgniatać, o, tak chciałem powiedzieć. Dobra, ponieważ jedną łapę mam umoczoną w mięsie, on to mądrze robi rękawiczkami, więc o, tak to robimy. Is it correct? Yes, it is. May I- Now, go for it. Chef. Chef! You are the chef. That's it. Like that. Like that. Now I'm gonna cut just the bread. Okie doke. The bolo do coco, okay?
We're going to put it in the barbecue to toast it, so we can put the nice, beautiful garlic butter that we made. So we can have a nice bread with manteiga de alho, the way we say it in Portuguese. Okay, meat is ready. Wine will be Nice. open very soon. It's open. Espetada. Espetada. Touriga Nacional. Yeah. I like it very much. Just let me check. Good. No więc, jeśli robicie to z polędwicy, to oczywiście można to trochę przepiec, choć i tak będzie twardawe, ale jeśli robicie z innego rodzaju wołowiny, pamiętajcie, ona będzie miękka tylko wówczas, jeśli tego nie przepieczemy całkowicie. Looks beautiful and there is a smell of flour in the... You've smelled the L'Oreal. Yes, please Yes, sit. I'll Please sit. Let with me just put this over here. because I'm extremely hungry, and if I'm hungry, I start to be angry very soon. Us too, me too. So, First, just try. please. Me, okay. Why not? Here. Why not? One piece. Pregu do bolu do kaku is steak with Yes. with bolu do kaku. That's it. But do I have to put the meat in or just? You want me eat to it? tell you how we eat traditionally? Yes, of Okay. course, of course. One piece of bread, Yeah, one piece of meat, yeah. and you eat it like this. Okay. So, Very easy. One piece yes. of bread, one This is piece how of we eat. meat. Okay. And bon appetit. Bon appetit. Good. Extremely good. And this is the final point of practically it's your trip with the tourist. Yep. You organize it normally. Sorry. Yes, we organize this. I do the food experience tour like this. We eat, we enjoy, then we go back home. So you are guide, driver and a chef. Yes. Drodzy Państwo, 3 wcielenia w tej samej osobie. Ivan, thank you very much. That was a Thank you very beautiful much. Hope you enjoyed it. experience. And fortunately, it's not the end of that experience. No, the no. end for the camera. Yes. Let's go. Attack. Madera jest w tej szczęśliwej sytuacji, że życie leśne jest oddalone od życia miejskiego o kilkanaście, góra kilkadziesiąt minut jazdy autem. No i wróciliśmy już z owego wspaniałego lasu. Słońce zaszło, mała toaleta, przebiórka i rozpoczynamy nasze nocne Giro. Ludzie wylegli na ulicę. Na szczęście tu nie jest tak jak w Hiszpanii, że knajpy zaczynają podawać jedzenie dopiero około 10 wieczór. Jest mniej więcej 7. No i już wszędzie pełno. Tu mamy słynnego Ritza. Ludzie siedzą tu, zamawiają, ale do Ritza nie idziemy, gdyż nie szukamy po omacku. Wiemy, gdzie idziemy i to jest bardzo blisko stąd. Wniknęliśmy już w uliczki najstarszej części Funchal, no i to jest jedno wielkie zagłębie gastronomiczne. Ale, jak powiedziałem, mamy jeden konkretny adres na liście. To jest mianowicie ten lokal, Aqua. Lokal, który stworzył pan Julio Pereira, czyli młody portugalski szef, który przybył tutaj z kontynentu. I jak wszyscy twierdzą, jest to adres, który bawiąc tutaj koniecznie trzeba odwiedzić. Informacje o tym, że jesteśmy na Maderze i w Funchal pojawiły się w mediach społecznościowych. No bo jest tutaj wielu rodaków, rodaczek i rodaków, tak się powinno powiedzieć. No i wiecie, zdjęcia, te sprawy. No i najwyraźniej przeczytał to
pan Wiktor. Pan Wiktor, który pracuje właśnie w tym lokalu, no i napisał z zaproszeniem. Sprawdziłem miejsce i okazało się, że jest to również lokal, o którym mówił mi mój starszy syn, który tu był i go serdecznie polecał. No więc odpowiedzieliśmy panu Wiktorowi i jesteśmy. Głównego szefa dzisiaj nie ma, jest sous-szefowa, pani Liliana. Otwarta kuchnia. Jaka kuchnia? Portugalska, ale również światowa, nowoczesna. Ale nowoczesna w dobrym rozumieniu tego słowa. To nie jest ogromny talerz i 3 ziarenka, 1 trawka. Zobaczcie, to jest czekadełko. To się dostaje na 2 osoby, niezależnie od tego, co się zamawia. No, ogromne porcje chleba, miejscowego chleba, który jest po prostu tak dobry, że głowa mała. Chleb na zakwasie, do tego masło. Jesteśmy na Maderze, więc tutaj nie oliwa, lecz masło. Masło, które jest posypane suszonymi morskimi algami. I to jest wspaniałe. Oliwki, które były marynowane nie tylko w czosnku, ale również w skórkach z cytryny, limetki oraz pomarańczy. Czekadełko raczej masywne, więc wziąłem tylko 2 przystawki. Tak, wzrok was nie myli. To naprowadza nas na tropy meksykańskie, gdyż mamy na miejscu robione tacos, również placki, a w środku coś arcyportugalskiego, mianowicie bacalhau, czyli sztokfisza. Mamy też tutaj aioli, czyli sos taki czosnkowy, majonezowo-czosnkowy. Mamy proszek z czarnych oliwek. Jak mniemam, mamy również kolendrę. To jest orzeźwiające i pyszne. Owszem, bacalhau con natas, czyli zapiekane w śmietance, jest ekstra, ale to, no, po prostu poezja. A to jest też rzecz niezwykle ciekawa. Migas. Migas to są takie grzanki z chleba, danie wieśniacze, robione w Estremadurze, w Hiszpanii, ale również w tej pogranicznej części Portugalii. Robi się to tak, że bierze się suchy chleb, smaży go w oliwie, posypuje wędzoną papryką. Ale tutaj mamy te proste migas podniesione do rangi, no niemalże dzieła sztuki. No bo to jest właśnie ta treść chlebowa. Ale do tego mamy taką cebulową piankę. No i ponieważ jesteśmy w restauracji rybnej, mamy tutaj świeżą rybę. To jest karmazyn. Jak to wszystko smakuje, już wam mówię. Słodycz i intensywność cebuli, świeżość ryby, która nie jest przeciągnięta i ten miąższ, wspaniały miąższ chleba z papryką oraz z oliwą. Moi drodzy, jak cudownie w ciągu jednego dnia mieć właśnie takie doświadczenia. Najpierw wiejskie jedzenie, robione niemal pierwotnie, po harcersku, a potem nowoczesna odsłona miejscowej kuchni. To jest potęga. Jeśli byłby kulinarnie tylko jeden powód restauracyjny, by przybyć do Funchal, to Aqua jest właśnie takim powodem. I podobnych doświadczeń kulinarnych wam życzę. I to masło, które pachnie jak skoncentrowane morze.